Dzień dobry Państwu. Pokazuję mojego autorstwa gwiazdki betlejemskie, które robię od dawna, a pokazałam je na początku października 2020 roku w internecie. Bardzo bym prosiła, kiedy Państwo wykonają taką gwiazdkę, oczywiście jeżeli się podoba, o podanie autora wzoru, ponieważ mnie to bardzo cieszy i motywuje do dalszej pracy, a pomysłów mam dużo i chciałabym to pokazać na filmikach. Gwiazdy te robię różnego koloru. Czerwone tu na przykład mam, białe, takie żółte, tu jest jaśniejszy żółty, tu ciemniejszy, popielate, tu mają takie płatki z kwiatów, kwiatowe, białe, ładnie odbija, później odbijają te koraliki, jako pręciki, tu jest trochę ciemniejszy popiel, białe i później je krochmale, ale to pokażę jeszcze. Mogą być to jako zawieszki na choinkę, a przede wszystkim zawieszki na choinkę. Pięknie choinka wygląda, albo do dekoracji różnych ozdób świątecznych. Gwiazdka ma około 12 cm średnicy. Tutaj 12 cm średnicy. Na końcu filmiku pokażę, jak je usztywniam, jak ozdabiam i jak zaczynam robić z tych dwóch części, a zaczynam od tej części, tej drugiej. To jest ta część. Te gwiazdki betlejemskie robię na szydełku 1,25 z kordonka Muza 10. Teraz pokazały się różne kolory tej muzy, i czerwone, i zielone, popielate, także jest wybór. Ja zaczynam od oczka magicznego i robię 15 półsłupków. Tego nie liczę. 15 półsłupków. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 było, 11, 12, 13, 14 i 15. Ściągam. Wkuwam się tutaj w to pierwsze tutaj oczko i zamykam oczkiem ścisłym. Zamknęłam oczkiem ścisłym i teraz 10 oczek łańcuszka. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Słupek podwójny. Tutaj omijam te dwa oczka. Tu jest jedno, to drugie. Wkuwam się w trzecie. I ten podwójny słupek przerabiam. I 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podwójny słupek. Też omijam te dwa oczka. Wkuwam się w trzeci. Przerabiam ten słupek podwójny. I 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podwójny słupek. Te dwa oczka tu omijam. Wkuwam się w trzeci. Przerabiam ten słupek podwójny. I też 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podwójny słupek. Tak jak w tamtym, w tych też 1, 2, w trzecie oczko. Przerabiam ten słupek podwójny. I tu też mi zostało dwa oczka. I pierwsze, to drugie. Ale tu już się nie wkuwam nigdzie, tylko 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz wkuwam się w trzecie oczko. Ten łańcuszek, co na początku robiłam. 1, 2, tu mam tutaj to trzecie oczko. I przerabiam półsłupkiem. Teraz mogę już ściągnąć tą nitkę. Bo jakbym robiła na łańcuszku, to ona by się nie dała tak mocno ściągnąć. A potem jak się przyozdabia tutaj, to żeby te koraliki nie wyszły przez tą dziurkę, no to ja to zrobiłam na pętelce, na oczku magicznym i ściągnęłam. I to utnę, bo tą nitkę już nie będzie potrzebna. Musi być takich łuków 5. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz będę wyrabiała tutaj tak jakby drugi rząd. To jest ten i ten. 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podwójny słupek. W ten łuk pierwszy przerabiam. I 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podwójny słupek. W ten sam łuk, co było to pierwszy słupek. Przerabiam ten słupek podwójny i 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz tutaj w to oczko nad tym słupkiem, jeszcze raz pokażę nim, czy to widać, tutaj w to oczko
się wkuwam i półsłupek i 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Słupek podwójny. Następną tutaj tą poprzeczkę. Przerabiam ten słupek podwójny i 7 oczek łańcuszka. I tak samo jak tutaj ten drugi rząd, też tu było 7 oczek łańcuszka, słupek podwójny, ten sam łuk, 7 oczek łańcuszka, słupek podwójny w ten łuk, 7 oczek łańcuszka i tutaj nad tym słupkiem w oczko się wkuwam i przerabiam półsłupkiem. Spotykamy się tutaj przy tym pierwszym, przy tym drugim rzędzie. Ja już jestem przy końcu tutaj tego wzoru i wkuwam się tutaj w to oczko tutaj tego półsłupka i przerabiam też półsłupkiem. Jeszcze raz. Przerabiam półsłupkiem. Tu było 7 oczek łańcuszka, teraz 8 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podwójny słupek i tutaj się w to oczko wkuwam nad tym słupkiem. Przerabiam ten słupek podwójny i teraz 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Podwójny słupek. Tutaj w ten łuk między tymi dwoma słupkami. Przerabiam ten słupek podwójny i też 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Podwójny słupek w tą samą poprzeczkę. Przerabiam ten słupek podwójny i 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Podwójny słupek. Tu oczko nad tym słupkiem się wkuwam i przerabiam ten słupek podwójny. I tak jak było tutaj 8 oczek łańcuszka, to z tej strony też 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu się wkuwam w środek tego półsłupka i przerabiam też półsłupkiem. I 8 oczek łańcuszka. 1, 2 i tak aż do początku tego, ja to nazwę listki, do początku tego. W każdym tutaj środkowym tym łuku musi być 2 słupki. No i oczywiście 5 tych listków. 1, 2, 3, 4, 5. Ja już jestem tutaj przy tym 5. listku. I tak jak w tych poprzednich,
Tu mam też te 8 oczek łańcuszka i w środek tego półsłupka. I przerabiam półsłupkiem. Teraz będę obrabiała te łuki. Tutaj było 8 oczek łańcuszka, więc 8 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutaj było 5 oczek łańcuszka, to 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz jestem tutaj na środkowym tym łuku, tego listka. Żeby był taki tutaj czubek, to robię 3 oczka półsłupka. 1, 2, 3 i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I w ten sam łuk 3 półsłupki. 1, 2, 3. I tutaj też 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj 8 półsłupków, jak w tym tu było na początku. 8 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamy następny listek. Tutaj z tych 8 oczek łańcuszka. I tutaj od razu przechodzę do tego następnego listka do obrobienia dookoła półsłupkami. 1 i też 8 półsłupków, 6 półsłupków, 3 półsłupki, 3 oczka łańcuszka, 3 półsłupki, 6 półsłupków, tak jak tutaj w tym pierwszym listku. Ja już obrobiłam półsłupkami wszystkie te listki. Tutaj zakończę. Wkuwam się tutaj w środek tego półsłupka. Jeszcze raz przerobię po usztywnieniu, wykrochmaleniu. Poucinam te nitki. Już jest pierwsza część zrobiona. Ona teraz tak wygląda nieciekawie, bo taka zwichrowana, ale potem się wszystko ułoży przy usztywnianiu ją. To jest zrobiona już ta część tutaj od tej gwiazdy. Teraz będę robiła tą drugą część. To jest tutaj ta z tymi tutaj płatkami kwiatka. Zaczynam od oczka magicznego. Na palcu zawijam i 15 oczek, 15 półsłupków.
Tego nie liczę. 15 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Robię zawsze na oczku magicznym, bo później sobie reguluję to oczko, jakiej wielkości chcę. Wbijam się tutaj w to pierwsze oczko i zamykam oczkiem ścisłym. Teraz wyrabiam właśnie te płatki tego kwiatu. Więc 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Słupek i wkuwam się w następne oczko. Przerabiam ten słupek i słupek podwójny w to samo oczko. Przerabiam ten słupek podwójny. Przerabiam jedno oczko i słupek podwójny w to samo oczko cały czas. Przerabiam i słupek pojedynczy. Przerabiam i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Teraz wkuwam się tutaj w następne oczko. Przerabiam i znów w następne oczko. Przerabiam i 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Oj, pojedynczy słupek w następne oczko. Przerabiam podwójny słupek w to samo oczko. Przerabiam. Jedno oczko przerabiam. Słupek podwójny w to samo oczko, co tamte pozostałe 2 słupki. Przerabiam. I teraz pojedynczy słupek w to samo oczko. I 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I tutaj w następne oczko się wkuwam. Przerabiam. Tak tu. I w następne oczko przerabiam. I 4 oczka łańcuszka. Tych płatków musi być 5. Tak robimy jak te 2 pozostałe. I tu się spotykamy przy tym pierwszym płatku. Ja już tutaj jestem przy końcu robienia tego 5. płatka. Tu zrobiłam 2 słupki. 1, 2, 3 oczka łańcuszka. Tutaj następne to oczko przerabiam i tutaj w to następne przerabiam i tak jak mówiłam, 4 oczka łańcuszka, pojedynczy słupek podwójny, przerabiam oczko, podwójny słupek pojedynczy i 3 oczka łańcuszka. Tutaj w następnym
oczko, przerabiam i wkuwam się w następne i też przerabiam. Teraz tak jak w tej pierwszej części będę robiła tutaj ten drugi rząd. I robi się tak samo, więc 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podwójny słupek. Wkuwam się tu w środek, gdzie to było tu pojedyncze oczko. Przerobione oczko w środku między tymi słupkami. Przerabiam i też 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podwójny słupek. Tutaj w ten samą tu oczko, no to nie jest oczko, tylko to pomiędzy tymi słupkami ten podwójny słupek przerabiam i też 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tutaj między tym jednym a drugim łańcuszkiem jest to oczko, bo to były te przerobione półsłupkami i przerabiam. Oj, tu zaciągnęłam nitkę i przerabiam tak jak półsłupkiem. I 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podwójny słupek w środek, tutaj pomiędzy tymi 2 słupkami. Przerabiam i 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podwójny słupek. Tutaj w to samo, tutaj w to samo okienko, może tak powiem. Przerobiłam i 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tu znów mamy, widać, to rozciągnę, żeby się dobrze było widać. I przerabiam. I tak dalej. Tak wygląda te listki, bo to są takie płatki kwiatów, a tu listki te od gwiazdy betlejemskiej. Aż do początku tego wzoru. Ja już tutaj zrobiłam dookoła. Tutaj 7 oczek tego łańcuszka. I jak w poprzednich, tu się wkuwam między tymi, tutaj tymi 2 półsłupkami i przerabiam. I tak jak tutaj było 7 oczek łańcuszka, też 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z tym, że teraz będą słupki pojedyncze. Tu były podwójne, a tu pojedyncze. I tak jak w tamtym pierwszym tej części, tutaj się nad tymi oczkami będę, nad tymi słupkami będę się wkuwała. To jest tutaj to oczko nad tym słupkiem. I jeden to był słupek pojedynczy. Przerabiam ten słupek. I teraz 5 oczek łańcuszka.
1, 2, 3, 4, 5. Słupek pojedynczy. Tutaj w ten łuk przerabiam. 5 oczek łańcuszka po raz drugi. Raz, 2, 3, 4, 5. Słupek pojedynczy. I tutaj w tą samą poprzeczkę przerabiam ten słupek pojedynczy. I też 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj w to oczko nad tym słupkiem się wkułam, przerabiam i też 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tutaj w środek tego przerobionego półsłupka się wkuwam i przerabiam. I tak dookoła. Aż do tego pierwszego listka. Tu będzie 7 oczek łańcuszka. Słupek pojedynczy. Tutaj w to oczko. 5 oczek łańcuszka. Słupek pojedynczy. 5 oczek łańcuszka. Słupek pojedynczy. W to samo. W samą poprzeczkę i tak dalej. Ja już jestem przy 5. tym listku. Tu miałam te 7 oczek łańcuszka i tutaj w środek się wkuwam w to oczko i przerabiam. Teraz będę obrabiała półsłupkami. Trzeba uważać, żeby w każdym tutaj w tym łuku były po 2 te słupki, bo ja czasem się spieszę, nie zauważę, zrobię 1, a później przejdę już tutaj do tego miejsca i potem muszę pruć. No to teraz będę obrabiać półsłupkami. Tu było 7 oczek łańcuszka. Ja tak robię, żeby nie było tak mocno gęsto i ścisło. To też 7 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj w tym łuku następnym, w tej poprzeczce 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj w tym środkowym 3, 1, 2, 3 półsłupki, 3, spadło, 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i 3 półsłupki, 1, 2, 3, 6 oczek, przepraszam, 6 półsłupków, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja robię z głowy, bo schematów to nie umiem rozrysować. No i nieraz mi się też poplącze. I tutaj 7 półsłupków, tak jak po tej stronie.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i od razu przechodzę tutaj do obrobienia tego następnego łańcuszka. Też 8 półsłupkami. I tak obrabiam wszystkie te listki tej gwiazdy, tak jak to ten pierwszy listek. Ja już zrobiłam tutaj 2 części tej gwiazdy betlejemskiej. Usztywniam ją w ten sposób, że daję 2 części wody i 1 część cukru. Białe usztywniam w cukrze, dlatego że są bardzo białe. Natomiast jeżeli chodzi o innego koloru, to usztywniam w samej łudze, żeby nie zostawały takie białe, nieraz zostają takie białe tutaj naloty. Ale ja też na te naloty mam sposób. Ale to na innym filmiku powiem. Usztywniam je tutaj na takim styropianie. Zrobiłam sobie, a że robię już je od bardzo dawna, te gwiazdy betlejemskie i dużo, więc mogę z tą formą, z tym takim do usztywniania styropianem sobie ją przenosić, kłaść gdzie co nie przeszkadza, gdzieś do ciepłym. Białe nie polecam suszyć na słońcu, bo żółknie. Tutaj zrobiłam sobie kółko o średnicy 12 cm, 12 cm i później sobie tak usztywniam. Podzieliłam na 5 równych części, a zmierzyłam średnicę, podzieliłam na 5 i wyszło mi tutaj, to Państwo sami sobie tam policzą. Usztywniam w ten sposób, wkładam w środek, tu i tak do początku. Tutaj te igły są już takie pociapane tym klejem. Nie myję, bo pokułam się kiedyś. I tak dookoła sobie, jak trochę przeschną, to wtedy nie kruszy się tak, bo to już wsiąknie. Potem w trakcie można sobie jeszcze tutaj troszeczkę tak, chcę Państwu pokazać jak najwięcej, się podzielić to co ja tutaj, już je robię, jak mówię, dawno to i tak dalej. Tak samo tą, taki sam sposób, tylko że ona jest mniejsza, ta część, więc troszeczkę niżej, gdzieś tak, nie wiem czy to widać, widać. I tu też trochę niżej, tutaj też. I pięknie potem wysycha, fajnie się potem ją układa. Też można tutaj, to szybko później idzie. I tak dalej. Ciach, ciach i już jest. Proszę. Tutaj jeszcze można też. I tak suszę. Sobie to zawsze powbijam, żeby potem nie dochodzić i nie formować, bo żeby wyglądały tak jak tutaj. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że ten styropian, jak tu sobie narysowałam te kółka, owinęłam tutaj tą folią taką spożywczą, to jeszcze sobie później kładę taki woreczek albo jakąś folię, a potem, bo to się później brudzi i można to potem albo wyrzucić, albo dać nowe, albo pod wodą umyć
i ściągnąć, a to jest zawsze czyste. Teraz pokażę, jak ozdabiam tymi koralikami. Jest to już usztywnione i ucieka. I żeby się przebić nitką, igłą tutaj w te płatki tutaj tych kwiatów, zamoczyłam paluch w wodzie i trochę namoczyłam z tej i z tej strony, żeby było, bo to sztywne, o już idzie, żeby trochę zmiękło. Przyszywam nitką, dlatego że kiedyś przyklejałam klejem, ale odlatywały. No to żeby były trwałe, to przyszywam nitką. Wkuwam się tutaj w ten, pomiędzy tutaj tym kółeczkiem, tutaj tym kołeczkiem, a tu gdzieś tam zrobiłam tutaj taką pętelkę, żeby nie pętelkę, tylko zabezpieczyłam, żeby to się nie usuwało tam. Nawlekłam i w środek tutaj w to kółeczko, ale od razu tutaj w tą drugą część, też w środek. Potem pokażę, żeby tak było ułożone w ten sposób, jak tu jest ten liść tu i tu, to ten ma być tu w środku. Żeby się nie przesuwał, to pokażę. I teraz tutaj, widać, już nie wkuwam tutaj w środek, tylko obok, żeby trafić igłą tu w ten, gdzieś tu między tymi płatkami. I nawlekam drugi koralik. Teraz w środek tutaj tej dziurki jest drugi. I tak jak poprzedni, też tu jest po tej stronie. Nie w środku, tylko tu. I tu w środek przez te otwory, przez te dziurki przybijam nitkę. Ściągam, żeby było. Teraz tu są przyklejone. Chodź tu. Już trzeci. I też w środek tutaj tego kwiatka, żeby wyszło tutaj o tak po tej stronie. Już jest 3. Teraz w środeczek. Jakby była kolorowa nitka, to by lepiej było widać. No ale to by się odznaczało. Tak. One z początku będą takie nierówne, ale potem wszystko się ułoży. Mam już czwarte. Już mam czwarte. I teraz też tak samo jak w środek, tutaj tej dziurki. I tutaj gdzieś między tymi płatkami tych kwiatków piąty koralik.
I też gdzieś w środku tej dziurki. Tu się trochę pozwijało, to można sobie to, o, już jest, wszystko się zaraz, na razie jeszcze tak wygląda nieforemnie, ale wszystko się zaraz ułoży. I też gdzieś tutaj między tymi płatkami mam, a żeby tak się odznaczało to zdobienie, to jeszcze dam do środka taki czarny koralik. Będzie ładnie odbijało. Przesuwam go tutaj do środka. Tak. I do środka tutaj się muszę wkuć. Do tej dziurki już widać. Przesunę. Proszę bardzo. Już jest gotowe. Teraz, kochani moi, żeby to nie latało tak, to w jednym miejscu ja muszę to jakoś przyczepić, żeby było trwałe. Tutaj ustawiam tak te listki, żeby były między tymi, te listki spod spodu, między tymi dwoma, tak spod spodu te były tutaj. Więc muszę to jakoś umocnić, więc przeszywam tu gdzieś dalej. To jest biała nitka, to nie widać. Tutaj na przykład gdzieś dalej mocuję. Jeszcze raz. I już tutaj jeszcze jeden. No ja to jak robię, to solidnie tak. Potem to tak trwale, nic się tam nie dzieje z tym. Nie odpada. Dla pewności jeszcze tutaj kropelka wikolu rozmazuję tutaj, bo różnie to bywa. I tak wygląda zrobiona już gwiazda betlejemska. Piękna zawieszka. Tutaj są czerwone, popielate. I to by było tyle. Życzę przyjemnego dziergania i dziękuję za wspólne dzierganie. Zapraszam na moje następne filmiki z moimi robótkami. Pozdrawiam. Do widzenia.